Dzień dobry. Do tego materiału zbierałem się już kilka ładnych lat, a w zasadzie zaczęło się od Junaka M20, którym jeździłem, oraz regularnie wpadających mi w oko zdjęć i filmów szalenie ciekawych konstrukcji ze znaczkiem Jawa na zbiorniku. Ostatnio pokazywany przeze mnie jeździk z Indii, ale też z austriackimi silnikami, czy też jeżdżących po argentyńskich górach produkcji chińskiej motocykli. Fascynujące dla mnie tym bardziej, że pewnie nie tylko moja wiedza o tej marce zakończyła się na opowieściach starszyzny i modelu 350 TS, w moim przypadku z wózkiem bocznym. Natomiast historia marki Jawa to fascynująca opowieść o inżynieryjnej pomysłowości, przetrwaniu w trudnych czasach politycznych oraz globalnej ekspansji, która sprawiła, że czeski motocykl stał się ikoną na tak odległych rynkach jak Indie czy Ameryka Południowa. Początki. Fuzja czeskiej myśli i niemieckiej technologii. Marka Jawa narodziła się w 1929 roku w Pradze. Jej twórca, Franciszek Janecek, był konstruktorem broni, który w obliczu kryzysu w przemyśle zbrojeniowym postanowił zająć się produkcją motocykli. Nazwa Jawa to akronim, który powstał z połączenia pierwszych liter nazwiska założyciela, Janecek, oraz niemieckiej firmy Wanderer, od której odkupił licencję na pierwszy model Jawa 500 OHV. Choć 500 była solidna, okazała się zbyt droga. Przełomem była współpraca z brytyjskim inżynierem, która zaowocowała tanimi i niezawodnymi modelami dwusuwowymi, takimi jak Jawa 175, która zdominowała rynek w latach 30. XX wieku. Okres II wojny światowej. To, co działo się w fabryce Jawy w trakcie II wojny światowej, to jedna z najbardziej brawurowych opowieści w historii motoryzacji. To opowieść o technologicznym ruchu oporu, gdzie inżynierowie podjęli ogromne ryzyko osobiste, by marka mogła przetrwać okupację. To właśnie w tym rocznym okresie inżynierowie Jawy opracowali rozwiązania, które zdefiniowały tą markę na kolejne dekady. Rzeczy dla nas dziś oczywiste, jak zintegrowana skrzynia biegów. Czyli silnik i skrzynia stanowiły jedność, do tego półautomatyczne sprzęgło, dziś występujące często np. w tanich chińskich kładach. Mechanizm ten pozwalał na zmianę biegów bez użycia dźwigni na kierownicy. To oni też jako pierwsi pokazali motocykl z ukrytymi kablami wewnątrz ramy, co chroniło je przed brudem i wilgocią. Rozwiązanie wtedy naprawdę niespotykane u konkurencji. W latach 1939-1945 po przejęciu Czechosłowacji i utworzeniu protektoratu Czech i Moraw, zakłady Jawy przeszły pod zarząd niemiecki. Założyciel, choć był zdeklarowanym patriotą, musiał patrzeć, jak jego fabryka zostaje przestawiona na produkcję zbrojeniową. Produkowano części do silników lotniczych oraz wózki amunicyjne. Jednak ekipa zakładu potajemnie spowolniała tą produkcję i celowo wytwarzali wadliwe elementy dla Wehrmachtu, ryzykując często wyrokiem śmierci. Niemcy surowo zakazali jakichkolwiek prac nad cywilnymi pojazdami. Mimo to główny konstruktor Józef Józef wraz z zespołem podjął decyzję o potajemnym zaprojektowaniu motocykla przyszłości. Prace odbywały się w piwnicach i prywatnych mieszkaniach. Części składowano w różnych miejscach Pragi, ukrywając je wśród złomu lub podzespołów wojskowych. Aby sprawdzić prototypy, pracownicy malowali je na kolor wojskowy, montowali na nich emblematy niemieckich jednostek i zakładali mundury testowe. Niemieckie patrole brały ich za żołnierzy testujących sprzęt frontowy, podczas gdy oni w rzeczywistości dopracowywali nową konstrukcję Jawy. Dzięki temu w 1945 roku, gdy tylko dym bitewny opadł, Jawa miała gotowy model Typ 11, zwany Perakiem, podczas gdy inne marki potrzebowały lat na powrót do produkcji. Jawa wystartowała niemal od razu z najnowocześniejszym motocyklem w Europie. Ciekawostka, w czasie wojny inżynierowie Jawy opracowali także prototyp małego samochodu miejskiego, aby po zwycięstwie marka mogła zmotoryzować Czechów i nie tylko na 2, ale i na 4 kołach. Wracając jednak, Jawa po wojnie miała sporo farta. Zakłady nie zostały zniszczone, w przeciwieństwie do wielu niemieckich fabryk. Jednak tuż po wojnie, w ramach dekretów prezydenta Benesa, firma została upaństwowiona. To zakończyło erę prywatnej własności rodziny Janecków. A wiecie, to łakomy kąsek dla państwa, bo dzięki przygotowanym w czasie II wojny światowej projektom Jawa stała się głównym atutem eksportowym Czechosłowacji w nowej rzeczywistości politycznej. Tu sukces, można powiedzieć, zapoczątkował salon samochodowy w Paryżu w 1946 roku. Pokazany tam Perak, można powiedzieć, wręcz błyszczał na tle np. brytyjskich konstrukcji. Motocykl był czysty, wszystkie kable schowane, gaźnik osłonięty, a lampa zintegrowana z widelcem. No nowoczesny i elegancki po prostu. Nazwa Perak podchodzi od słowa perowani, czyli resorowanie, lub pero, sprężyna. Gdy Zachód
Tu PSA i Triumph wciąż budowali tzw. hardtaile, łamiące kręgosłupy na dziurawych powojennych drogach. Perak posiadał z tyłu miękkie zawieszenie suwakowe. Oczywiście nie tylko wygląd był istotny, ale wspomniane wcześniej rozwiązania techniczne dopracowywane w trakcie wojny. Silnik ze zintegrowaną skrzynią, nożna zintegrowana z półautomatycznym sprzęgłem zmiana biegów, no i sam zawias to zabawna sprawa. Jawa po wojnie zaczęła wsadzać z przodu teleskopy zamiast zawieszenia trapezowego. Teraz już standard, prawda? Tymczasem dziś Benda, no taka ciekawostka. Po II wojnie światowej Jawy trafiły do ponad 120 krajów, a można powiedzieć drugim domem stały się Indie. W 1961 roku firma Ideal Java rozpoczęła montaż, a następnie produkcję modelu 250 typ 353 w Mysore. Hindusi pokochali te maszyny za ich trwałość i prostotę. Gdy licencja wygasła w latach 70., produkcję kontynuowano pod marką ESD. W 2018 roku dzięki indyjskiemu gigantowi Mahindra marka Java odrodziła się w wielkim stylu, wprowadzając modele takie jak Java 300CL, które stylistycznie nawiązują do klasycznych kiwacek, a ostatnio pokazywałem Wam ESD Adventure 350, bezpośredniego konkurenta dla takiego Himalajana 410. Ameryka Południowa. W krajach takich jak Argentyna czy Kuba Java 350 stała się symbolem niezawodności w trudnym terenie. Nawet gdy w Europie technologia dwusuwowa odchodziła do lamusa, w Ameryce Południowej popyt na proste, łatwe w naprawie maszyny z tyńca trwał w najlepsze. No i tak naprawdę te motocykle produkowane są do dziś. Podobnie jak do dziś w Argentynie działają silne kluby motocyklistów Jawy, a marka cieszy się tam statusem kultowej. I to w Argentynie pojawił się pewien zwrot w historii marki. Firma, która zrobiła innowacyjnego Peraka, przeszła na tryb przetrwania, używając tak dobrze nam dziś znanej inżynierii znaczkowej. Kojarzymy z naszego podwórka? Junak, Romet i każda z marek miała wspólne pojazdy z tych samych chińskich fabryk. Java 350 OHC to nic innego jak Romet Classic czy moja SR400 wychodząca z fabryki Shinrei. To zdaje się jest właściciel dzisiejszego włoskiego SWM-a. Java 660 Sportart, tu bliżej do Yamaha lub Aprilii tak naprawdę, jej sercem jest silnik Minarelli, ten co siedział w Tenere 660. Co do Junaka, u nas model M16 i M20, którego byłem posiadaczem. W Argentynie motocykle Java RVM Daytona. RVM to inicjały wieloletniego importera Javy do Ameryki Południowej, Roberto Vincente Martineza. Na dziś dzień prawdopodobnie z uwagi, że to i tak produkty z Chin, dopisek Java przy RVM niewiele już znaczy. Ale to tam pojawił się po raz pierwszy Java RVM 500 Adventure, czyli jeden z najpopularniejszych klonów CB500X. U nas dostępny jako Java, Magbor, Kowe, Daytona i pewnie jeszcze kilka innych. Chińska oferta Javy generalnie powiększyła się, bo ostatnio mogliśmy zobaczyć kopię BMW RTK, fikuśnego neoklasyka, Nakeda czy Sporta. Ale widzieliśmy je też w Romecie, więc idziemy dalej. Era silników Rotax, czyli próba wejścia w segment premium. I to miało miejsce w latach 80. i 90. Java, szukając nowoczesnych jednostek czterosłowowych, nawiązała współpracę z austriacką firmą Rotax. Był to ambitny krok mający w celu odmłodzenie wizerunku marki. Jak wiemy, dokładnie to samo robiło BMW z Baby GSM, a wcześniej Aprilia z Pegaso. W Czechosłowacji, bo to przecież 1986 rok, powstała Java 500R z jednocylindrowym silnikiem Rotax o pojemności 500 cm3. Była to solidna konstrukcja w nowoczesnej, jak na tamte lata oczywiście, ramie. Jednak wysoka cena sprawiła, że nie odniosła spektakularnego sukcesu komercyjnego. Dla niektórych pokraczne, ja tam sądzę, trochę ponadczasowe. Trochę jak Perak w dniu debiutu. Java 650 Classic, Style i Dakar pojawiły się po 2004 roku i siedział tam dokładnie ten sam silnik Rotax 650, znany m.in. z BMW F650 czy mojego Wodża. Modele te, szczególnie wersja Dakar, miały konkurować z japońskimi turystykami, oferując europejski charakter i sprawdzoną jednostkę napędową. Domyślam się, że silnik, który debiutował w okolicach lat 90. w 2004 roku mógł się wydawać nieco archaiczną konstrukcją. A co zabawne, że Chińczycy w modelu Wodge DS650 sprzedają go po dziś dzień. Java dzisiaj. Obecnie Java operuje na dwóch płaszczyznach. Czeska fabryka w Tyńcu kontynuuje produkcję tradycyjnych modeli jak 350 typ 640 oraz montuje nowoczesne maszyny bazujące na podzespołach z Chin i Indii. Z kolei indyjskie zakłady zalewają światowy rynek nowymi, klasycznymi motocyklami,
które udowadniają, że duch Janecka jest wciąż żywy. Od lat 90. do dnia dzisiejszego właścicielem historycznej Jawy jest czeska firma J-Stroj Velesin, duże przedsiębiorstwo przemysłowe zajmujące się hydrauliką i systemami lotniczymi, a motocykle to mały ułamek ich działalności. Trochę takie prestiżowe hobby właściciela. Co by nie było, to właśnie dzięki temu przedsiębiorstwu marka Jawa mogła przetrwać po upadku komunizmu i może bez większych sukcesów, ale przejść przez trudne lata 90. Taka nasza WSK nie miała tyle szczęścia, by znaleźć kupca, ale Romet już tak, choć pan Wiesław Grzyb postawił na produkcję jedynie rowerów i to z sukcesami rozwijane do dziś, a motocykle, no to już sami pewnie wiecie. Podsumowując historię Jawy, za każdym motocyklem z tą nazwą stoi kapitał zrobiony na pompach do traktorów i regulatorach do śmigieł. J-Stroj to solidny, przemysłowy rodzic, który zapewnia Jawie bezpieczeństwo finansowe, podczas gdy indyjska Mahindra zapewnia jej dodatkową, ogromną ekspozycję na świecie. Jedno jest pewne, dzisiejsze Jawy może już nie są tak rewolucyjne jak pierwszy Perak, ale modele nawiązujące mocno do swoich tradycji. I w naszym europejskim mniemaniu ta marka wygląda, jakby nie do końca chciała brać udział w wyścigu na trendy. Spójrzcie, ta marka jest zdecydowanie bardziej czeska niż Royal Enfield brytyjski. Swoją drogą to ciekawy splot zdarzeń. Royal i BSA, brytyjskie marki, dziś już co prawda produkowane w Indiach, ale tak samo jak po II wojnie światowej i dziś konkurują z Jawą, oferując podobny styl pojazdów i co by nie było, nadal w trochę inny sposób, zdecydowanie bardziej nostalgiczny, ale jednak wyróżniają się na tle motoryzacyjnego świata. I to by było na tyle. Dzięki za oglądanie. Jak zwykle prośba o subskrypcję, lajka i oczywiście komentarz, choćby taktyczny. Podzielcie się proszę swoimi wspomnieniami ze starą motoryzacją. A wiem po statystykach YouTube'a skąd wy są i ile macie lat. Zakładam więc wspomnienia z dobrą motoryzacją macie fest. Do zobaczenia więc w komentarzach i do następnego.